Yeah. Look, all of my friends going crazy. I gotta brag on myself, I amaze me. I know I'm got something that can phase me. I'm too dope like I'm back in the 80s. Okay, call me and I'm gon' slide. Pull up with me for a hell of a ride. You need a couple wins, they ain't doing it right. Hit up my line, we gon' turn up the night. Grecja to kraj, który zachwyca nie tylko krajobrazami, ale także kuchnią pełną aromatów i świeżych składników. W dzisiejszym odcinku opowiemy o tym, co warto spróbować, będąc w Grecji i dlaczego jedzenie jest tam tak wyjątkowe. Będzie też o greckiej winnicy, którą zwiedzicie z nami. Grecka kuchnia to przede wszystkim prostota i jakość składników. Oliwa z oliwek, sery, świeże warzywa, soczyste owoce morza i aromatyczne zioła. To wszystko tworzy dania, które nie tylko doskonale smakują, ale i są zdrowe. W końcu to właśnie dieta śródziemnomorska uznawana jest za jedną z najlepszych na świecie. Na początek mezedes, czyli greckie przystawki. Warto spróbować tzatziki, jogurtu z ogórkiem i czosnkiem, taramosalaty, pasty z ikry czy saganaki, smażonego sera, a do tego oczywiście oliwki, które w Grecji mają niezliczone odmiany. Jeśli chodzi o dania główne, króluje suwlaki, grillowane kawałki mięsa na patyku, podawane w picie lub na talerzu z warzywami i frytkami. Niezmiennie popularna jest także moussaka, czyli zapiekanka z bakłażana, mięsa mielonego i beszamelu. A dla miłośników owoców morza grillowana ośmiornica czy krewetki saganaki w pomidorowym sosie z fetą. A skoro o fecie mowa, Grecja to prawdziwe królestwo serów. Feta jest najbardziej znana, ale warto spróbować też manuri, kefalotiri czy graviera. Oczywiście nie można zapomnieć o słodkościach. Greckie desery to prawdziwa uczta. Baklawa z orzechami i miodem, lukumades, małe pączki skąpane w syropie, czy galaktoboureko, kremowe ciasto filo z kaszą manną. Wszystko obowiązkowo popite kawą po grecku lub kieliszkiem ouzo. Jedzenie w Grecji to nie tylko smaki, ale też styl życia. Grecy celebrują każdy posiłek, nigdzie się nie spieszą, cieszą się towarzystwem i dobrą atmosferą. Właśnie dlatego greckie tawerny pełne są rozmów, śmiechu i dźwięków muzyki. Jeśli wybierasz się do Grecji, nie ograniczaj się do turystycznych restauracji. Zajrzyj do małych, rodzinnych tawern, spróbuj dań, które przygotowywane są według wielopokoleniowych receptur i poczuj prawdziwy smak tego kraju. Smacznego, czyli kali oreksji. Grecja to jeden z najstarszych regionów winiarskich na świecie. Historia greckiego wina sięga tysięcy lat wstecz. Już w starożytności było ono ważnym elementem kultury i gospodarki. Dziś greckie wina łączą tradycje z nowoczesnymi technikami produkcji, a ich różnorodność i wyjątkowy charakter zdobywają uznanie na całym świecie. Grecja ma idealne warunki do uprawy winorośli. Śródziemnomorski klimat, dużo słońca, pagórkowate tereny i bliskość morza sprawiają, że winogrona dojrzewają powoli, nabierając intensywnego aromatu. Greckie winnice można znaleźć zarówno na kontynencie, jak i na wyspach, a każda z tych lokalizacji ma swój unikalny mikroklimat wpływający na smak wina. Najstarsze i najbardziej znane regiony winiarskie to Nemea, Santorini, Nausa i Kreta. Na przykład Santorini słynie z uprawy winorośli w charakterystyczny sposób. Krzewy są plecione w kosze, co chroni owoce przed silnym wiatrem i słońcem. To właśnie stamtąd pochodzi jedno z najsłynniejszych greckich win Assyrtiko. Tradycja winiarska w Grecji przekazywana jest z pokolenia na pokolenie. Wielu greckich winiarzy nadal stosuje starożytne metody, choć w połączeniu z nowoczesną technologią. Proces zaczyna się od ręcznego zbioru winogron, który odbywa się zazwyczaj od sierpnia do października. Następnie winogrona są miażdżone i poddawane fermentacji. Białe wina fermentują w niższej temperaturze, aby zachować świeżość. Natomiast czerwone leżakują dłużej, co nadaje im głębię smaku. Niektóre greckie wina dojrzewają w dębowych beczkach, inne w stalowych kadziach, a jeszcze inne, jak tradycyjna retsina, w specjalnych glinianych amforach. Retsina to jedno z najbardziej charakterystycznych win Grecji, które zawdzięcza swój unikalny smak dodatkom żywicy sosnowej.
Greckie winiarstwo to bogactwo lokalnych szczepów, których nie znajdziemy nigdzie indziej na świecie. Assyrtiko to najsłynniejsze białe wino Grecji, pochodzące z Santorini. Jest mineralne, cytrusowe, doskonale komponuje się z owocami morza. Moscofilero, aromatyczne, kwiatowe wino z Peloponezu, lekkie i orzeźwiające, idealne na upalne dni. Malagousia, eleganckie białe wino o bogatym bukiecie owoców tropikalnych i jaśminu. Xinomavro, jedno z najważniejszych czerwonych win Grecji, nazywane greckim Nebbiolo. Ma intensywny smak, wysoką kwasowość i doskonale się starzeje. Agiorgitiko, miękkie, owocowe czerwone wino z regionu Nemea, pełne aromatów śliwek i przypraw. Mavro Daphne, słodkie, deserowe wino, często porównywane do Porto, idealne do czekolady i orzechów. Dla Greków wino to nie tylko napój, to symbol gościnności, przyjaźni i radości życia. W tradycyjnych tawernach podaje się je w charakterystycznych metalowych dzbanuszkach, a rozmowy przy stole często toczą się do późnej nocy. Jeśli będziecie w Grecji, koniecznie odwiedźcie lokalną winnicę, gdzie można zobaczyć cały proces produkcji i spróbować win prosto od winiarzy. Greckie wino najlepiej smakuje tam, gdzie powstaje, w otoczeniu gajów oliwnych, pod błękitnym niebem i w towarzystwie dobrej greckiej kuchni. Yamas, czyli na zdrowie. Znajdujemy się w winnicy pomiędzy Cavallą a Ofrigno. Winnica nazywa się Biblia Chora. Tak. Jest dwóch założycieli tej winnicy. W 1985 roku założyli tutaj tą winnicę dwóch panów, którzy się specjalizują w uprawie winogron i produkcji wina. Jest to produkcja ściśle związana z ekologiczną uprawą i z naturą, zgodnie z naturą, z porą roku, z ukształtowaniem terenu. Także jest to naprawdę niepowtarzalny produkt tutaj. Te wina są jedyne w swoim rodzaju. Jak mówi właściciel, wino produkuje się tam na polach, a nie tutaj W budynku. w budynku. Więc wszystko zależy od pogody, od czynnika ludzkiego, od ziemi, od klimatu. Jak tutaj słyszeliśmy wcześniej, wszystko, smak wina zależy od pogody oraz od tego, w jakim miejscu znajdują się drzewka, na których rosną owoce, ponieważ każda area, każdy tutaj kawałek ziemi ma inny mikroklimat, inaczej będzie wino smakowało tam z góry, a inaczej tutaj z dołu. Elizian może Wam pomóc w zapoznaniu się ze smakami tego regionu i z kulturą grecką. Subskrybujcie, zostawcie like, komentarz i pokażcie znajomym nasz kanał. Dziękujemy, że jesteście z nami. Do zobaczenia, Kamila i Marcin. Where we've gently strolled in the cafe, sipping on aged wine. Such moments make the heart divine. With every breeze, a memory stays of apricots and sunlit days. In olive groves, love's sweet embrace, forever captured in this place.